Ten detal wygląda całkiem zwyczajnie, ale kiedy zaczniemy zagłębiać się w geometrię i samą obróbkę, szybko okazuje się, że takie detale potrafią narobić sporo problemów. I właśnie taki detal chcę Wam dzisiaj pokazać. Od środka i od strony procesu obróbki. Tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Zanim wejdziemy w temat, mały rytuał, żeby nic Wam nie umknęło. Klikamy subskrypcję i wysyłamy link w świat. Odhaczone? W takim razie zaczynamy. Jak widzicie, ten detal wygląda całkiem zwyczajnie, ale zajrzymy do środka. I dopiero tutaj widać, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Występuje tu cały szereg tolerancji i zależności pomiędzy nimi. Dlatego trzeba bardzo dobrze przemyśleć strategię obróbki, kolejność operacji i odpowiednio manewrować korektorami narzędzi, żeby finalnie wszystkie wymiary wyszły dokładnie tak, jak powinny. Do tego geometria detalu jest na tyle skomplikowana, że wymagała użycia szeregu specjalnych narzędzi. Każde z tych narzędzi ma tutaj konkretne zadanie, a przy ich doborze pomógł nam nasz partner Iskar. A za chwilę pokażę Wam, co konkretnie one robią. Zaczynamy od surowego materiału. Pierwsza operacja to planowanie zgrubne czoła, aby wyrównać czoło wałka i zostawić mały nadatek na wykończenie już gotowego detalu. To będzie pierwsza gotowa powierzchnia. Płytki VNMG. Wąska płytka 35 stopni, dedykowana do precyzyjnego wykończania detali i skomplikowanych kształtów. 4 krawędzie tnące pozwalają na oszczędną obróbkę stali i materiałów trudno obrabialnych. Następnie wiercimy pierwszy otwór, który zostanie za chwilę roztoczony mikrowytaczakiem. Wytaczaki Pico Index umożliwiają szybką wymianę małych płytek wymiennych zamiast całych noży monolitycznych. To najbezpieczniejszy wybór do stabilnego toczenia i gwintowania bardzo małych średnic. Finalnie obrabiany otwór ma kilka średnic i są one wykonane w tolerancji H7, ale w tej operacji roztaczamy na razie otwór z nadatkiem. Robimy tak, ponieważ za chwilę będziemy usuwać znaczną część materiału z zewnątrz. Gdybyśmy wykonali od razu otwór na gotowo, to naprężenia, które są w materiale, spowodowałyby później odkształcenia, jak i przesunięcie otworu i byłby on niecentryczny względem reszty detalu. Wiertła węglikowe z wewnętrznym chłodzeniem, pozwalające na wiercenie otworów o głębokości aż do 50D. Bezpośrednie doprowadzenie chłodziwa pod ciśnieniem gwarantuje sprawne usuwanie wiórów i bardzo długą żywotność narzędzia. Idealne do obróbki stali, stali nierdzewnej oraz materiałów trudno skrawalnych. Teraz przechodzimy do obróbki zgrubnej zewnętrznej. Płytką typu W wybieramy największą ilość materiału. I znowu, kolejność ma znaczenie. Gdybyśmy najpierw wykonali pełną obróbkę zgrubną, a dopiero później wykańczali otwór, cienka rurka, która by pozostała, mogłaby się wykrzywić pod wpływem naprężeń. Dlatego strategia obróbki jest tak ważna. Na każdym etapie trzeba myśleć o tym, co wydarzy się dalej. Płytki WNMG. Najbardziej uniwersalna płytka o 6 krawędziach tnących, zapewniająca najniższy koszt jednego ostrza. Idealna do stabilnego i wydajnego toczenia stali oraz żeliwa.
Detal jest obrobiony zgrubnie. Zostawiamy kontrolowany nadatek na kolejne operacje. Teraz płytką D wykonujemy stopień na kołnierzu oraz stopień na końcówce detalu. Wszystko nadal z delikatnym nadatkiem na wykończenie. To są płytki DNMG. Dwustronna płytka o kącie 55 stopni, stworzona do obróbki konturowej i miejsc z utrudnionym dostępem. Łączy dużą głębokość skrawania z wysoką stabilnością mocowania w gnieździe. Kolejny etap to wykończenie kołnierza. Płytką V wykonujemy czoło kołnierza, średnicę zewnętrzną oraz kluczowe odległości osiowe. To bardzo istotna operacja. Tutaj musi być odpowiednia chropowatość, dokładne wymiary i precyzyjna pozycja kołnierza względem czoła detalu. W tym miejscu korzystamy z korektorów narzędziowych naszej maszyny DMG, żeby idealnie dograć wymiary. I teraz przechodzimy do bardzo ciekawej geometrii oraz bardzo ciekawego narzędzia. Narzędzia do rowków czołowych. To narzędzie ściśle dedykowane do konkretnej średnicy. Tutaj dosłownie pracujemy na styku możliwości, ale udało się. Co ciekawe, tym jednym narzędziem wykonujemy głęboki rowek czołowy oraz wykańczamy całą powierzchnię tej rurki na gotowo. To jest system Heligrip. Specjalistyczne narzędzia do stabilnego i gładkiego wykonywania rowków w powierzchniach czołowych. Ich konstrukcja gwarantuje doskonałą jakość powierzchni i precyzyjne trzymanie wymiaru. Zwróćcie uwagę na jakość powierzchni, jaką uzyskujemy. Do wykonania rowka zastosowaliśmy tutaj strategię stopniowego wybierania materiału, żeby nie ciągnąć długiego wióra, zwiększyć bezpieczeństwo, uniknąć zakleszczeń i uszkodzeń narzędzia. Po tej operacji mamy wykończoną rurkę, wykonany rowek i zminimalizowane naprężenia w detalu. Teraz możemy spokojnie przejść do wykańczania otworów od środka. Wchodzimy ponownie mikrowytaczakiem i tutaj bardzo przydaje się funkcjonalność DMG. Kilka korektorów dla jednego narzędzia. Mamy 2 stopnie w tolerancji, więc używamy 2 osobnych korekcji dla jednego wytaczaka. Dzięki temu oba stopnie trafiają idealnie w wymiar. Gdybyśmy mieli tylko jeden korektor, jeden otwór mógłby być dobry, a drugi już za ciasny albo za luźny. Po wykończeniu otworów przechodzimy do gwintowania. Wykonujemy gwint M12 x 0,75. Po kontroli z sprawdzianami wszystko mieści się w tolerancji, więc możemy iść dalej. Wysokowydajne frezy z węglika spiekanego, stworzone do agresywnej i precyzyjnej obróbki stali oraz materiałów trudnoskrawalnych. Specjalna powłoka i geometria ostrzy zapewniają wyjątkową stabilność procesu i doskonałe wykończenie powierzchni. Idealne do obróbki stali, stali nierdzewnej, żeliwa oraz materiałów trudnoskrawalnych. Wykańczamy mały kołnierz, następnie wykonujemy rowek kulką.
W tym rowku robimy mikrootwór pod kątem. Wykorzystujemy maksymalnie kinematykę maszyny. Najpierw frez o średnicy 0,6 mm wykonuje płaskie dno. A następnie wiercimy wiertłem 1,1 mm pod kątem 60 stopni. Teraz mój ulubiony moment. Przechwyt z przeciwwrzecionem, ale tym razem w nowy sposób, z synchronizacją obrotów wrzeción. Oba wrzeciona trzymają detal, a ucinakiem odcinamy go od surowego materiału. Surowy wałek zostaje w głównym wrzecionie, a gotowy detal przechodzi do przeciwwrzeciona. Mieścimy się dosłownie na styk. Przechodzimy do drugiego zamocowania. Wykańczamy czoło po odcięciu, to ono definiuje ostateczną długość detalu. Następnie wchodzi bardzo ciekawe narzędzie do wykonywania powierzchni sferycznych. Ja nazywam je pazurem. W tym miejscu potrzebujemy bardzo dobrej chropowatości na obu powierzchniach. Wytaczak VCNT. Narzędzie do precyzyjnego toczenia sfer i wewnętrznych kształtów w ciasnych przestrzeniach. Smukła budowa i wewnętrzne chłodzenie skutecznie usuwają wióry z głębi otworu. Na koniec wykonujemy rowek na średnicy zewnętrznej, używając nowego, bardzo ciekawego narzędzia z płytką Quick Penta. Innowacyjne płytki 5-ostrzowe z systemem szybkiej wymiany bez wykręcania śruby. System Safety Lock skraca przestoje maszyny do minimum, gwarantując rekordowo szybką zmianę ostrza. Obróbka zakończona. Z surowego wałka po jednym zamocowaniu zdejmujemy gotowy detal. Maszyna zrobiła wszystko za nas. Automatycznie, powtarzalnie i bardzo precyzyjnie. I właśnie za to uwielbiam nasze DMG. Detal wyszedł rewelacyjnie. Narzędzi było sporo, a każde z nich spisało się na medal. Dodatkowo przy ich dobieraniu mogliśmy liczyć jak zawsze na wsparcie od Iskara. Właśnie takie detale powstają w naszej komnacie precyzji. Bez przypadków, bez kompromisów, czasem z odrobiną magii. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to tradycyjnie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz, co podobało Ci się najbardziej lub którego z narzędzi jeszcze nie używałeś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!